z początku no, nie lubiałem bardzo, jak ktoś mi tam coś pokazywał, że coś jest źle, że coś inaczej można byłoby zrobić, to nie lubiałem bardzo krytyki, brałem to do siebie, przejmowałem się bardzo, no ale faktycznie no, klient nasz pan, to no, trzeba to tak zrobić, żeby się to klientowi podobało. I teraz jestem otwarty na każde sugestie, na wszystko, bo wiem, że no, człowiek jest tylko człowiekiem i inne spojrzenie innej osoby to też dużo daje, nie? Można coś zmienić, coś poprawić, inaczej coś zrobić, inną technologią spróbować. Taki kawał ostatnio przeczytałem. Jedna kobieta znalazła kwitek od szewca sprzed 10 lat. No i kurczę, ciekawe, czy jeszcze są te buty. Zadzwoniła do szewca i przedstawia sytuację. No, mówi, to jest sprzed 10 lat, numer 153. Czy może są? On, tak, są, będą za tydzień do odbioru. No teraz już nie ma tak, że but skórzany to jest dobry but. Jeszcze musi być dobra skóra, bo może być but skórzany, a może być skóra lichej jakości i but też nie będzie trwały. Jak robię buty dla klienta, to jestem cierpliwy, dokładny, nie spieszę się, robię to powoli, dokładnie, a jak coś robię dla siebie, czy coś w domu, no to już jest całkiem odwrotnie, że to już chcę szybko zrobić, nieważne, że tam coś nie będzie dokładnie, no ale dla klienta to no, takie dwie różne osoby są, jak coś robię prywatnie, to szybko, a jak dla klienta, to staram się, to robię z natury, bo chcę robić dobrze, więc to jak robię dla klienta, to nie odzwierciedla tego, jaki jestem na co dzień, bo ja lubię szybki efekt, ja lubię coś szybko zrobić, no. Trzeba się przestawić. Jest nowy suwaczek. I nowy suwak, tak? Nowa maszynka cała. Tu jest przeszyta. Aha, to ile? 10 zł. To jest ta karteczka. To jest ta torebka, tak? Tak, to nie, tylko ja mówię, jakby był cały zamek, to miało być 25. Tak, ale pani się powiedziała, że jakby cały zamek to nie robić. Ej, to pana pomocnik mnie nie słuchał. Ale pani się wróciła wtedy, nie? Nie wróciłam się, to nie ja. Nie? A To to może była inna druga torebka. torebka. No to może jeszcze... Tylko ja mówię, no bym się musiała... Aha, to z tej torebki pani się wróciła. widzi pan. No. Ja bym się była tylko powiedzieć, Nie, no bez sensu jest wszywać zamek, jak on jak się działa, uda, nie? tak. Ja bym chciał, żeby ludzie mnie traktowali jako, że to jest normalny warsztat, tak jak warsztat samochodowy, gdzie klient przyjeżdża z samochodem do naprawy, chce naprawę i on tam się spyta, jaka cena, zbytnio się nie targuje, jak jest porządny zakład, jest elegancko wszystko, to nawet głupio mu się targować, tak? Bo widzi, że jest profesjonalnie, że jest pięknie. Z dnia na dzień podjąłem decyzję, że rezygnuję, przestaję się studiować. Postanowiłem, że sobie zrobię przerwę, tak jak celebryci sobie roczną przerwę robią i się zastanawiają, co chcą w życiu robić, na jakie studia pójść. No ja sobie zrobiłem przerwę. No ale no to było zimą chyba styczeń czy luty. Przyszedł list, bilet do wojska. No to wtedy mnie się gorąco zrobiło, bo do wojska, ja do wojska nie, to strata czasu no i w sumie to w godzinę to już wiedziałem, co chciałem studiować, na jakiej uczelni. Teraz nie ma butów, teraz takie tutaj, to można powiedzieć, że to są buty, jest cała zalówka jest, podeszwa jest skórzana, one są przeszywane, nie widać tutaj tego szwu, ale on jest schowany, tutaj środek. No i to są buty, jeszcze jak się o buty dobrze dba, to but może wytrzymać 25, 30, nawet i więcej lat. Nie mówię o zalówkach, bo to się zużywa, to trzeba tam co jakiś czas wymienić, albo całe podeszwy, albo zalówki. No ale dobry but to jest z dobrych materiałów zrobiony i jest wytrzymały jest. Na to się nie da. No. Moda i jeżeli chodzi o piękno, no nie zawsze idzie w parze z wytrzymałością i nie wiem, no, i z solidnym wykonaniem. To co jest z zewnątrz ładne, piękne może się okazać, że jest w ogóle niefunkcjonalne.
młodego. Tu jest. Tego mi się nie chce robić dzisiaj. Teraz bardzo dobrze będzie trzymało. I pod prasę. Czasami człowiek troszeczkę z klientem porozmawia, się pośmieje czy coś zażartuje, ale raczej to jest takie tempo pracy, że bardziej jak robot się czuje. Tak? Ktoś przychodzi, dzień dobry, karteczka, buty oddać klientowi, powiedzieć ile kosztują, dziękuję, do widzenia i szybko do roboty. Albo jak ktoś przychodzi z butami, szybko wycenić. Raczej tak z automatu już człowiek działa. Nie ma czasu na to, żeby poświęcić klientowi więcej czasu, żeby coś tam, jak klient jeszcze zagada coś o pogodzie, czy coś tam o czymś innym, to żeby porozmawiać, bo no nie ma na to czasu. Nie? No tak raczej tak jak człowiek zachowujemy się jak roboty, to tak jak w marketach przy kasie, pip, 122, dziękuję, zapraszamy ponownie i się idzie do domu, nie? No, ludzie w biegu żyją, czasami ludzie podjeżdżają szybko, bo biegiem lecą z samochodu, przyniosą buty, szybko skaczą, niecierpliwie, żebym ja to szybko wypisał, tą kartkę przyjął, bo już się spieszą, już żyjemy w pośpiechu. No. Z czegoś trzeba żyć, no, samo nie przyjdzie, nie ma, że boli, trzeba pracować. Nikt się nie będzie pytał, czy masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy na życie. To teraz ci, co mają pieniądze, to można powiedzieć, że są panami, tak? Jak ktoś jest biedny, to taki już zostanie. Na siedząco to tylko czasami, jak coś jest do wyprucia, jakiś zameczek czy coś, to się usiądzie na chwileczkę. Nawet śniadanie na stojąco się je. To niestety to trzeba pracować, trzeba to szybko robić, a na siedząco to jednak tak szybko nie wychodzi. To trzeba. O, jest. Zeróweczka jest zrobiona. Moim zdaniem wszystkie duże korporacje, wszystkie firmy duże chcą, żeby ludzie przestali myśleć, przestali cokolwiek robić, żeby kupowali gotowe produkty, gotowe rzeczy, gotowe usługi, żeby żeby nawet nie próbowali myśleć, że coś można samemu zrobić. No i w tym jest pieniądz, tak? Co teraz żeby budyń zrobić, to nawet, nie wiem, czy jeszcze, nie wiem, to już nawet mleka może nie trzeba, nie wiem. No i ludzie się oduczają, nie umią myśleć, nie umią cokolwiek poskładać logicznie. No ja myślę, że w tym jest przyszłość, tak? Że nawet z guzikami będą przychodzić, żeby przyszyć. Wziąć igłę, nitkę, przyszyć guzik i klientka była zadowolona, że ja to w ogóle przyszyłem, bo ona nie ma w domu ani igły, ani nitki. Ona nawet nie wie, jak to trzeba przyszyć. Nie? To są podstawowe rzeczy. Kiedyś każdy miał w domu maszynę do szycia. Każdy miał jakieś podstawowe przyrządy, tak, do cerowania, do szycia. Jak coś się odpruło, to trzeba było przeszyć. A teraz nie, teraz telewizor plazmowy, konsola, komputer i to wszystko. I to zastępuje całe życie. Nic nie trzeba robić. Do wiosny jeszcze musi wytrzymać. Tutaj folią, taśmą obkleiłem, żeby gołębie nie wchodziły. Jak nasypywałem, to zaraz się gołębie zlatywały, a mnie to denerwowało. A tu sobie wróbelek ładnie przeleci.
Przerwa na papierosa. Nie palę dużo, ale nie lubię tego smrodu papierosowego i nie lubię palić na warsztacie. Wolę zawsze wyjść na dwór. Trzeba zawsze wyzwania sobie jakieś podejmować, żeby się doskonalić, żeby coś poprawiać, żeby być lepszym, wartościowym człowiekiem. Trzeba gonić ten cel. To jest taka zabawa, no, nigdy się tego nie dogoni, ale trzeba mieć ten swój cel w życiu, do którego się będzie dążyć. Są ludzie, którzy nie naprawiają butów, kupują, schodzą, kupują nowe. To może są ludzie, którzy może nie doceniają wartości przedmiotów, nie utożsamiają się z butami. Może oni tak samo robią z innymi rzeczami. Może jak coś jest, jak się coś zepsuje, jakiś u nich sprzęt, może też wyrzucają i kupują nowy. No, może taki typ człowieka jest, który nie pomyśli, żeby coś naprawić, tylko kupi nowe, bo to najłatwiej jest. Chciałbym, żeby ludzie się nawzajem szanowali, żeby każdy zrozumiał drugiego człowieka, że też ma pracę, też musi zarobić na chleb i żebyśmy ogólnie byli dla siebie troszeczkę bardziej życzliwi na drugiego człowieka.